Jestem Maciej Kucharski, mam 18 lat i gram w drugiej lidze w Lidzbarku Warmickim. Testerzy kanału ALTS Trójmiasto zostali ambasadorami marki Dr. Neubayer. I dlatego będziemy testować doktorki raz w miesiącu. Grałem godziną Dr. Neubayer Gangster na podkładzie 0,6 mm na desce PG2, DHS PG2. Nie jestem za bardzo w stanie powiedzieć dużo o jakości tej okładziny, dlatego że nie grałem wystarczająco długo, żeby zobaczyć, jak szybko się niszczy. Okładzina ta jest dobrze wykonana, ma porowate czopiki, dzięki czemu nadaje dosyć dużą ilość rotacji. Producent mówi, że okładzina jest specjalnie przeznaczona do piłek plastikowych. Okładzina ta jest dosyć prosta w użyciu, dzięki czemu jest bardzo dla początkujących, ale również dla średnio zaawansowanych w tenisie stołowym. Okładzinę to można bardzo szybko ograć i wyczuć. Ten czop nadaje dosyć dużą ilość rotacji przy dosyć dużej kontroli. W porównaniu do mojego aktualnego chopa, czyli Scilla Pro, nadaje troszkę mniej rotacji, lecz jest dużo łatwiej to zrobić. Ten chop szybkościowo jest mniej więcej pomiędzy chopem, którego teraz używam, czyli Scilla Pro, a Feint Long 2 marki Butterfly. Zaletą tego chopa jest to, że jest dosyć łatwy do kontroli i dosyć szybko można go ograć. Ten chop nie zakłóca za bardzo piłki, dzięki czemu według mnie jest trochę bardziej przydatny w drugiej strefie. Ten chop jest dosyć miękkim chopem, przez co właśnie jest efekt dużej kontroli. Chop jest uniwersalnym chopem, to znaczy, że w drugiej strefie można zagrać dobrze, lecz są chopy, które nadają więcej rotacji.
Tak samo jak i przy stole można dobrze zagrać, lecz chop, który ma więcej zakłóceń, tak samo byłby trochę lepszy. Ten chop jest złotym środkiem w porównaniu do chopów do obrony w drugiej strefie, jak i bloku bądź pchnięciu przy stole. A kładzina ta nadaje się do gry backhandowej przy stole, jak i w drugiej strefie. Na forehandzie bym nie polecał, lecz żeby zaskoczyć, można zmienić na forehand i przybronić w drugiej strefie bądź wepchnąć. Dzięki dużej kontroli, jaką posiada ta kładzina, dosyć łatwo można odebrać serwis, nie wystawiając piłki do zbyt prostego ataku. W grze aktywnej również jest dobry, lecz jak wcześniej mówiłem, są lepsze chopy, które są w zamian mniej uniwersalne. Ta kładzina w pierwszej strefie przy stole jest dobra w przypadku gry pasywnym blokiem bądź wepchnięciu piłki. Zagrania przy stole, gdzie wpychamy piłkę, mogą naprawdę zaskoczyć przeciwnika. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? Ta kładzina w drugiej trzeciej strefie też jest dosyć dobra dzięki swojej dużej, że tak powiem, ilości kontroli, ponieważ łatwo jest wciąć piłkę, która nie jest łatwa. Nie ma żadnego problemu z regularnością w obronie w przypadku tego chopa. Ten chop jest fajny głównie dlatego, że łatwo się nim gra po prostu. Można go nakleić na jednym treningu, już po jednym, dwóch, trzech treningach praktycznie będzie jak okładzina, którą grałeś długi okres czasu. Zapraszam do moich poprzednich recenzji na kanale ALTS Trójmiasto. Pamiętajcie, że na kanale możecie zobaczyć mecze Lotto Superligi. Jeżeli potrzebujecie pomocy trenerskiej, kontakt znajdziecie w opisie. Pamiętajcie, subskrybujcie. Pozdrawiam, JJ Team.